pokarmy roślinne, a pokarmy odzwierzęce. Co nam bardziej służy albo co nam bardziej nie służy? Skąd takie pytania? Ano stąd, że coraz częściej spotykamy się z ideą diety wyłącznie opartej na roślinach, czyli diety wegańskiej, albo wręcz przeciwnie, diety, w której nie ma miejsca na pokarmy roślinne, czyli diety typu dieta carnivore, czy ewentualnie carnivore z dodatkiem jajek, ryb, mleka i jego przetworów. I jak się w tym wszystkim połapać? Co dla przeciętnego człowieka ma być wskazówką, co ten człowiek powinien wybrać, skoro promotorzy tych skrajnych diet, często są to dietetycy, zauważają bardzo dużą poprawę w stanie zdrowia człowieka u siebie samych, jeżeli sami to stosują. I czy w związku z tym ktoś tutaj kłamie? Zastanówmy się nad tym. Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Zacznijmy może od bardzo ogólnej tezy, jaką przedstawiła dr Natasha Campbell-McBride w swojej książce Vegetarianism Explained. I w tej tezie dr Campbell-McBride rozróżniła rolę pokarmów roślinnych od roli pokarmów odzwierzęcych w sposób bardzo ogólny i oczywiście później doprecyzowała tę tezę, bo ona zdecydowanie wymaga doprecyzowania i my to też dzisiaj zrobimy. Więc teza ta brzmi następująco. Główną rolą pokarmów roślinnych jest oczyszczanie organizmu człowieka, natomiast główną rolą pokarmów odzwierzęcych jest odżywienie organizmu, jego budowanie i regeneracja. Myślę, że ta teza jest bardzo dobra, z tym, że zdecydowanie, tak jak mówiłam, wymaga doprecyzowania, uszczegółowienia i to też zrobimy. Skąd ta teza wynika? Ano stąd, że generalnie rzecz ujmując, pokarmy roślinne mają mniej substancji odżywczych w porównaniu do pokarmów odzwierzęcych, a nawet jeżeli ich mają sporo, bo niektóre pokarmy roślinne mają całkiem sporo tych substancji, to są one o wiele trudniej dostępne, o wiele trudniej przyswajalne przez organizm człowieka w porównaniu do substancji odżywczych czy pokarmów odzwierzęcych. I nie możemy patrzeć się jedynie na bezwzględne wyniki badań laboratoryjnych, badań, w których bada się zawartość substancji odżywczych, czyli witamin, mikro i makroelementów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych itd. w danym pokarmie, gdyż kluczową rzeczą jest, niezależnie od tego, ile dany pokarm zawiera tych substancji, jest właśnie to przyswajanie, bioprzyswajalność. Jak łatwo organizm, czy jak trudno może wydobyć z tego pokarmu interesującego substancje. I przyjrzyjmy się na sam początek samym pokarmom roślinnym, ich zaletom i ewentualnym wadom, a później przejdziemy sobie do pokarmów odzwierzęcych i spróbujemy wyciągnąć jakieś wnioski. Więc zacznijmy od tej głównej roli pokarmów roślinnych, jaką jest oczyszczanie organizmu. I tutaj muszę zrobić od razu takie moje zastrzeżenie, że owszem, jak najbardziej pokarmy roślinne mogą pełnić taką rolę i jest to ich wiodąca rola, pod warunkiem, że w naszej diecie nie ma zbóż. Zboża są to też pokarmy roślinne, ale są to niezwykle problematyczne pokarmy dla ludzi, którzy mają jakiekolwiek zaburzenia jelitowe, a tak naprawdę większość współcześnie ludzi ma zaburzenia jelitowe i dla osób z niedojrzałymi jelitami, czyli dla najmniejszych dzieci. Zboża nie są najlepszym wyborem dla tych grup osób. Dlaczego? Jeżeli jelita nie mogą sobie z pewnych względów poradzić ze zbożami, to te zboża wzmagają toksyczność, jaka gromadzi się w jelitach. Skąd ta toksyczność? Skąd substancje toksyczne? Ano z mikroorganizmów, które nie mają najlepszego wpływu na nasz organizm, a które rozrastają się w nadmiarze w pewnych stanach jelit, w dysbiozie jelitowej i ten stan pogłębia się, jeżeli w diecie pojawiają się zboża. Wiadomo, mikroorganizmy wydalają, robią, można powiedzieć, kupę, czyli wydalają pewne metabolity i w przypadku patogennych mikroorganizmów te metabolity są dla nas szkodliwe, są to substancje toksyczne, a ponieważ substancje te wytwarzane są przez organizmy żywe, to możemy je określić mianem toksyn. Więc tak naprawdę zboża u ludzi, którzy mają niewyregulowane jelita lub niedojrzałe jelita, zamiast oczyszczać organizm, będą raczej przyczyniać się do zatoksycznienia organizmu.
Natomiast jeżeli spojrzymy na dietę czysto roślinną, w której wykluczymy sobie zboża, to możemy ją potraktować jako swego rodzaju post, a więc dietę tymczasową. To jest bardzo ważna rzecz. Dieta wegańska nie może być zalecana jako dożywotni sposób odżywiania. Takie jest moje zdanie i nie tylko moje, gdyż na diecie wegańskiej z racji tego, że pokarmy roślinne nie zawierają tylu substancji odżywczych, co pokarmy odzwierzęce, poza tym nie zawierają pewnych ważnych substancji odżywczych w wystarczających ilościach bądź w ogóle jak pokarmy zwierzęce, więc taka dieta, niezależnie co w niej będzie, w długim okresie czasu będzie dietą niedoborową. Kolejna cecha, pozytywna cecha w pewnych warunkach pokarmów roślinnych to będzie to, że są one źródłem łatwej energii. Innymi słowy, są źródłem węglowodanów. Węglowodanów nie znajdziemy raczej w pokarmach odzwierzęcych, za wyjątkiem słodkiego mleka i jego przetworów, jeżeli nie zostały sfermentowane, tam będzie trochę laktozy, ale relatywnie jest to mała ilość węglowodanów, a węglowodany są najłatwiejszym źródłem energii. Innymi słowy, to po węglowodanach najszybciej wzrośnie nam poziom cukru we krwi, czyli glukozy, która w pewnych warunkach jest jak najbardziej potrzebna do pewnego momentu i to łatwe pozyskiwanie energii czasami jest kluczowe w pewnych stanach fizjologicznych, w pewnych sytuacjach. Bo jak wiadomo, dostarczycielem energii są również białka i tłuszcze, z tym, że z tych źródeł ta glukoza tak szybko nam nie wzrośnie albo nie wzrośnie w ogóle. I tutaj największym dostarczycielem energii będą zboża, rośliny strączkowe, będą to też orzechy i nasiona. I również to przyspieszone uwalnianie glukozy do krwi z pokarmu będzie miało miejsce, jeżeli te pokarmy roślinne przejdą jakąś obróbkę termiczną. Pokarmy roślinne surowe nie dostarczają nam takiej energii w takich ilościach, to też oczywiście zależy, bo słodkie owoce dostarczą jej nam sporo, niezależnie od tego, że są surowe. Ale pamiętajmy o tej zależności, że jeżeli jakiś węglowodan, jakiś pokarm roślinny zostanie obrobiony termicznie, to najczęściej w jego przypadku ta glukoza nam szybciej wzrośnie i bardziej we krwi. Kolejna bardzo ważna rola pokarmów roślinnych, uważam, że bardzo niedoceniana, za mało nagłaśniana i podkreślana, to jest rola regulatorowa pewnych roślinek czy substancji roślinnych, które w zasadzie w naszej diecie występują w bardzo małych ilościach i nie muszą występować w dużych ilościach. Ważne, aby występowały regularnie i w urozmaiceniu. Chodzi mi mianowicie o przyprawy i zioła. Ich rola jest nie do przecenienia i przede wszystkim zwracam uwagę na ich rolę regulatorową, jeśli chodzi o układ pokarmowy. Począwszy od jamy ustnej na odbycie kończąc. Otóż te substancje aktywizują nasz cały układ pokarmowy w momencie trawienia posiłku w ten sposób, że ułatwiają wydzielanie rozmaitych soków trawiennych na różnych poziomach układu pokarmowego, jak również enzymów i tym samym przyczyniają się do łatwiejszego trawienia, a w konsekwencji do lepszego przyswajania substancji odżywczych. I teraz same zioła i przyprawy, one w jakimś tam stopniu same w sobie są oczywiście źródłem substancji odżywczych, ale przede wszystkim one regulują przyswajanie substancji odżywczych z całego posiłku. I niezależnie od tego, co w tym posiłku będzie, czy pokarmy odzwierzęce, czy pokarmy roślinne, to obecność ziół i przypraw sprawia, że organizm więcej wyciągnie z tego posiłku. Także te maleńkie elementy pokarmu roślinnego, jakimi są zioła i przyprawy, sprawiają, że organizm lepiej się odżywi z całego posiłku, któremu towarzyszą zioła i przyprawy. I jeszcze jedna bardzo ważna rola pokarmów roślinnych to jest dokarmianie mikroflory jelitowej i jej wzmacnianie. Jeśli chodzi o wzmacnianie, to tutaj mam na uwadze przede wszystkim pokarmy roślinne o charakterze mocno probiotycznym i to będą pokarmy roślinne surowe, a w szczególności pokarmy roślinne fermentowane. One będą nam dodawać korzystnych szczepów mikroorganizmów do jelit, więc będą zasilać naszą mikroflorę jelitową i w ogóle mikroflorę na całym odcinku przewodu pokarmowego. I oprócz tego inne elementy pokarmu roślinnego, inny element w zasadzie, jakim jest błonnik, będzie pożywką dla mikroorganizmów i on zadziała bardzo dobrze pod warunkiem, że te mikroorganizmy w całym przewodzie pokarmowym, a w szczególności w jelitach, będą pozostawać w równowadze.
Jeżeli nie będą pozostawać w równowadze, będzie to oznaczało, że dominują tam patogenne szczepy mikroorganizmów. Jeżeli teraz dorzucimy im jako pożywkę błonnika, to niestety one będą jeszcze bardziej dominować jelito. Czyli stan naszych jelit będzie się pogarszał, więc tutaj ta pozytywna rola błonnika jest względna i w przypadku wyregulowanych jelit na pewno możemy o błonniku powiedzieć, że jest on pozytywnym elementem, pozytywną cechą odżywiania opartego na roślinach, czy tego elementu roślinnego naszej diety. I teraz, jeżeli wzmacniamy naszą mikroflorę jelitową, czy poprzez zasilenie jej mikroorganizmami, właściwymi mikroorganizmami z zewnątrz, z pokarmów probiotycznych, czy przez dostarczenie pożywki w postaci błonnika, to sprawiamy pośrednio również, tak jak w przypadku tych przypraw i ziół, że nasz organizm dodatkowo zyskuje źródło substancji odżywczych, a mianowicie mikroorganizmy w naszych jelitach, bakterie, wytwarzają potrzebne dla naszego życia rozmaite substancje odżywcze, takie jak na przykład witaminy z grupy B, czy witaminę K2, jak również pewne aminokwasy, czy krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Bardzo ważne, działające ochronnie na jelita i w ogóle potrzebne naszemu organizmowi, których w zasadzie w pożywieniu nie jest aż tak wiele. Więc ta mikroflora jelitowa sama w sobie jest fabryką substancji odżywczych dla nas. No i tutaj przez obecność pewnych pokarmów roślinnych możemy sprawić, że ona zakwitnie, ta właściwa mikroflora, i będziemy mieli jeszcze więcej substancji odżywczych, będziemy lepiej odżywieni. I teraz przejdźmy do ujemnych stron pokarmów roślinnych. Z tym, że chciałam też tutaj zaznaczyć, że czy pozytywna rola pokarmów roślinnych, czy negatywna, to są kwestie względne. To tak tytułem wstępu. A więc powiedzmy tak teoretycznie, rozważając, na co by można wskazać, jeśli chodzi o minusy w diecie czysto roślinnej, czy w pokarmach roślinnych. Tak jak już wspomniałam, pokarmy te są trudno przyswajalne, jeśli chodzi o absorpcję substancji odżywczych. I tych substancji odżywczych w tych pokarmach jest relatywnie mało. Jeżeli one są, a oczywiście, że są, tylko w niewystarczającej ilości, to będą one służyć przede wszystkim jako doskonałe uzupełnienie tego, co możemy zaczerpnąć z pokarmów odzwierzęcych. Niemniej same pokarmy roślinne nie będą wystarczające. I tak dla przykładu, nie będą one zawierały witaminy A. My, jeżeli mówimy o obecności witaminy A w pokarmach roślinnych, to przyjmujemy pewne uproszczenie, gdyż tak naprawdę z pokarmów roślinnych pozyskujemy prekursory witaminy A, jakimi są karotenoidy, a w szczególności beta-karoten. I te prekursory, czyli takie wstępne formy witaminy A, muszą być zmienione w naszym organizmie, przetransformowane, czyli skonwertowane do witaminy A. I nie zawsze ta konwersja zachodzi gładko, nie u każdego człowieka jest to takie proste, w szczególności jeżeli człowiek ma jakieś zaburzenia zdrowotne, problemy zdrowotne, to ta konwersja może nie być łatwa i wtedy lepiej, żeby dostał on pokarmy zawierające już gotową witaminę A. I tutaj niestety trzeba pomyśleć o pokarmach odzwierzęcych. Inny przykład niedoboru czy braku w zakresie pokarmów roślinnych to jest cholesterol. Nam potocznie się kojarzy cholesterol z czymś złym, natomiast nic bardziej błędnego. Cholesterol jest niesamowicie ważną substancją, potrzebną nam do rozmaitych funkcji życiowych i oczywiście, że nasze organizmy wytwarzają cholesterol same, ale również tak jak w przypadku tej konwersji witaminy czy prowitaminy A w witaminę A, i tutaj może być problem z wytwarzaniem wystarczającej ilości cholesterolu. Niektóre osoby mają za niski cholesterol i to nie jest dobrze. Więc odpowiednia dieta może tutaj ten niedobór uzupełnić. No a dlaczego cholesterol jest taki ważny? Cholesterol przede wszystkim jest materiałem budulcowym do tworzenia bardzo ważnych życiowo hormonów, które pełnią niesamowicie ważną rolę w naszym organizmie, a mianowicie do hormonów płciowych, do hormonów stresu, takich jak kortyzol, czy do tworzenia aldosteronu, czyli hormonu, który reguluje nam gospodarkę mineralną. Te wszystkie hormony są to hormony sterydowe i dlatego one potrzebują do swojego powstania cholesterolu. Ponadto cholesterol jest potrzebny do syntezy witaminy D3 w naszej skórze, jak również do wytwarzania żółci, która jest z kolei też bardzo ważną substancją pomagającą nam przyswajać tłuszcze, a co za tym idzie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach A, D, E i K. Bardzo ważne elementy, które
aktywizują cały szereg różnych reakcji w naszym organizmie. Dr Price wielokrotnie wspominał w swoich publikacjach o wyjątkowej roli witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i nazwał je aktywatorami, gdyż od tych witamin właśnie bardzo wiele z tego, co się dzieje w organizmie, zależy. No ale powrócę może do roli samego cholesterolu. Cholesterol wchodzi w skład błony komórkowej każdej naszej komórki, a więc ma tutaj tą funkcję budulcową, jak również jest bardzo ważnym elementem budulcowym naszej tkanki nerwowej, w tym mózgu, oraz wchodzi w skład mieliny, osłonki mielinowej aksonów, czyli najdłuższych wypustek komórek nerwowych, neuronów, przez które przechodzą impulsy z komórki do komórki. Poza tym cholesterol działa jak antyoksydant, czyli substancja, która ogranicza wpływ reakcji wolnorodnikowych na nasz organizm i jest w związku z tym bardzo ważna. Wróćmy teraz do samych pokarmów roślinnych. Co jeszcze można im wytknąć? Jakie tam są problemy? Problemem jest z pewnością to, co przed chwilą wspomniałam jako atut pokarmów roślinnych, a mianowicie ich energetyczność, czyli to, że po ich zjedzeniu relatywnie łatwo wzrasta nam glukoza we krwi, z tym, że do pewnego momentu oczywiście jest to pożądane, natomiast ponad pewien poziom jest to już problematyczne i chorobotwórcze. Czyli duża glukogenność pokarmów roślinnych jest problemem w pewnym momencie. No i jest to taki współczesny problem bardzo duży u większości osób, gdyż stoi za całym szeregiem współczesnych dolegliwości o charakterze epidemii typu cukrzyca, miażdżyca, otyłość brzuszna, no i w ogóle stany zapalne, cała kaskada różnych problemów zdrowotnych. I bierze się to stąd, że my współcześnie w naszej diecie mamy przewagę przetworzonych pokarmów, w tym pokarmów roślinnych, przetworzonych w sposób przemysłowy. Pokarm roślinny, jak już wspomniałam, po obróbce termicznej zwiększa swoją glukogenność, a pokarm węglowodanowy roślinny po obróbce przemysłowej tym bardziej jest glukogenny. Bardzo często, pomimo że nie określa się go jako coś typowo słodkiego, działa dosłownie tak jak słodycze. Na przykład oczyszczona pszenica. I tutaj ta glukogenność wzrasta, tak jak mówiłam, w przypadku pokarmów przetworzonych przemysłowo, stąd ta epidemia chorób, u których podłożem jest zbyt wysoki poziom glukozy we krwi, jak również zboża oczyszczone będą takim powodem do tego, że mamy problem z glukogennością, z nadmierną glukozą we krwi. Więc tutaj należy uważać. No oczywiście można też wspomnieć o pokarmach roślinnych, które zawierają sporo cukrów prostych, ale to też jest rzecz względna. Jak one będą oddziaływać na naszą glukozę we krwi. W każdym bądź razie zbyt wiele tego nie jest zdrowe i tutaj widać zagrożenie w pokarmach roślinnych. Kolejny problem to błonnik. Też jak już wspomniałam, on do pewnego momentu czy w pewnych sytuacjach będzie działał prozdrowotnie, ale w pewnych sytuacjach, i to bym powiedziała u większości znowu współczesnych ludzi, czyli u tych, którzy mają dysbiozę jelitową, błonnik będzie problematyczny, będzie chorobotwórczy. Kolejna rzecz to skrobia, która znajduje się przede wszystkim w pokarmach zbożowych, jak również w roślinach strączkowych w sporych ilościach, tak? Bo ona gdzieś tam może się w bardzo wielu różnych warzywach i owocach nawet znajdować, ale takie najbogatsze źródła skrobi to będą zboża, rośliny strączkowe, ziemniaki, również pseudozboża. I ta skrobia też będzie problematyczna. Tutaj w szczególności, jeżeli ją przemysł wyekstrahuje i uzyskamy na przykład mąkę ziemniaczaną, no to tu już mamy do czynienia z bardzo dużym czynnikiem glukogennym, czyli bardzo chorobotwórczym czynnikiem, więc to jest coś, co absolutnie należy unikać w diecie. No i tak jak mówiłam, sama skrobia w sobie w pewnych sytuacjach będzie problematyczna z założeniem, że ta problematyczność jest rzeczą względną. I takim pokarmem, który potencjalnie jest największym zagrożeniem, jeśli chodzi o pokarmy roślinne, to jest to, co już mówiłam, to są zboża, gdyż one zawierają i błonnik, i skrobię, i jeżeli są oczyszczone, są bardzo glukogenne, ponad miarę, działają jak słodycze i dochodzi jeszcze do tego białko zbożowe, które może mieć postać glutenu bądź innych białek pochodnych, które również będą problematyczne w przypadku osób z zaburzeniami jelitowymi, z dysbiozą jelitową. I jeszcze taki ostatni zarzut, a może pierwszy u niektórych względem pokarmów roślinnych, to są tak zwane substancje antyodżywcze w roślinach. I tutaj też muszę wyraźnie zaznaczyć, że jest to rzecz względna i bym powiedziała bardzo dyskusyjna. Ja się w ogóle zastanawiam nad tym terminem substancje antyodżywcze. Dla mnie substancją antyodżywczą będzie cukier wyekstrahowany,
Dla mnie substancją antyodżywczą będą rafinowane oleje roślinne, będą to mocno przetworzone produkty przemysłowe, będzie to na przykład też alkohol. Natomiast w przypadku substancji, które określa się jako antyodżywcze, mówimy o substancjach występujących w pokarmach roślinnych naturalnie. I ja przejdę do komentarza takiego podsumowującego ten aspekt, ale najpierw może wymienię takie przykładowe, sztandarowe substancje, na jakie się wskazuje szczególnie zwolennicy diety odzwierzęcej, na której nie ma pokarmów roślinnych bądź je traktuje się marginalnie. Tam mówi się o tych substancjach jako o czołowym argumencie przeciwko diecie roślinnej. Więc pierwszą taką tak zwaną substancją antyodżywczą będzie kwas fitynowy. I on się znajduje w zbożach, w pseudozbożach, w strączkach, orzechach. Określa się go tak, ponieważ kwas fitynowy wiąże pewne pierwiastki, które są dla nas ważne, życiowo, są potrzebne i przez to zmniejsza ich wchłanianie z pożywienia. Czyli połykamy jakieś pożywienie, które zawiera te pierwiastki, czy posiłek, który je zawiera, i pewien element tego posiłku, bądź w tym danym pokarmie, w którym są te pierwiastki, znajduje się również kwas fitynowy. No i to oznacza, że nie wszystkie te pierwiastki zostaną przez nasz organizm przyswojone, a wręcz może to oznaczać, że tylko niewielka ich ilość zostanie przyswojona, bądź wręcz nic nie zostanie przyswojone. I są to na przykład żelazo, cynk, wapń, magnez, sód, potas. Inną substancją tak zwaną antyodżywczą będzie kwas szczawiowy, który występuje w szpinaku, w szczawie, w rabarbarze, w botwinie, w burakach, w czekoladzie, w kawie. I mówi się, że jeżeli nadużywamy tych pokarmów, to narażamy się na takie choroby jak dna moczanowa czy kamienie nerkowe. Innym przykładem substancji antyodżywczych wymienianych w literaturze to będzie gojtryna i ona znajduje się w roślinach krzyżowych, czyli w takich jak kapusta, brukselka, kalafior, kalarepa, brokuły, jarmuż, rzepa. I oskarża się gojtrynę o to, że zaburza wbudowywanie jodu w hormony tarczycy, a przez to przyczynia się do niedoczynności tarczycy. Innym przykładem substancji antyodżywczej będzie amygdalina, występująca w migdałach, w szczególności w migdałach gorzkich, jak również w pestkach niektórych owoców. Amygdalina jest glikozydem cyjanogennym, czyli prekursorem cyjanowodoru, substancji bardzo toksycznej, która upośledza transport tlenu do naszych tkanek. I następną substancją antyodżywczą, na jaką się wskazuje, są taniny, czyli garbniki roślinne. One występują w herbacie, w szałwi również, w korze dębu, w liściach orzecha włoskiego, w kakale, w owocach jagodowych, w winogronach, w winie, a także w zbożach, orzechach i roślinach strączkowych. Taniny wiążą pewne minerały, na przykład żelazo, jak również miedź, wapń czy pewne witaminy. Tworzą też kompleksy białkowe, co mogłoby oznaczać, że jeżeli te taniny pojawiają się w naszym pożywieniu, to gorzej wchłaniamy nie tylko te witaminy czy pierwiastki, ale również białka. Jak również oskarża się taniny o upośledzenie pracy enzymów, czyli to, że działają jak inhibitory enzymów, czyli takie substancje, które hamują aktywność enzymów. Enzymy są zbudowane z białek, więc prawdopodobnie chodzi tutaj o to wiązanie się z białkami i w jakiś sposób zmienianie ich funkcji, struktury. I jeszcze jeden przykład z zakresu substancji antyodżywczych, o którym dzisiaj już mówiliśmy, to jest mianowicie błonnik pokarmowy. No tak jak mówiłam, jest to broń obosieczna, natomiast tu jest też taka kwestia, że błonnik pokarmowy również może ograniczać wchłanianie substancji odżywczych zawartych w posiłku, tym rozmaitych makro i mikroelementów. No ale teraz przyjrzyjmy się, czy te substancje, te przykłady, przyjrzyjmy się niektórym z tych przykładów, czy one tak do końca są antyodżywcze, czy one tak do końca źle działają na nasz organizm. Przyjrzyjmy się chociażby kwasowi fitynowemu. On wprawdzie ogranicza wchłanianie pewnych pierwiastków, tak jak już wspomniałam, ale również on wiąże, czyli helatuje substancje, które zdecydowanie nie są nam potrzebne, a co gorsza, są po prostu szkodliwe. I są to takie pierwiastki jak aluminium, rtęć, kadm, arsen, ołów itd. Więc należy wiedzieć, że kwas fitynowy hamuje wchłanianie również tych substancji, więc działa dobrze czy niedobrze? Można by sobie zadać pytanie. Kolejna rzecz, jeżeli hamuje on wchłanianie żelaza, to czy nam jest bezwzględnie potrzebne to żelazo w jak największych ilościach? Czy zbyt duże ilości żelaza przypadkiem nie szkodzą?
Oczywiście, że są chorobotwórcze, bo żelazo w nadmiarze, przede wszystkim w ogóle żelazo, będzie odżywiać nasze mikroorganizmy, w tym mikroorganizmy patogenne. Czyli jeżeli będziemy mieli dysbiozę jelitową, czyli przerost mikroorganizmów patogennych i dodamy do tego żelaza, to możemy liczyć się z tym, że wspomożemy ich rozrost, co więcej możemy mieć deficyty żelaza we krwi, gdyż te mikroorganizmy się nim zajmą, po prostu go sobie skonsumują. Kolejna rzecz, nadmiar żelaza w organizmie działa wolnorodnikowo, czyli wzmaga produkcję wolnych rodników, a wolne rodniki, one też mają swoją pozytywną funkcję do spełnienia, ale w nadmiarze będą uszkadzać nasze tkanki. Więc ten nadmiar żelaza nie jest zdecydowanie dobry. Czyli znowu, czy hamowanie przez kwas fitynowy wchłanianie żelaza jest dobre czy złe? I można by tak bez końca, więc dlatego ja tutaj zastrzegłam na początku tej wymienianki substancji antyodżywczych, że to jest kwestia bardzo względna, że ja bym powiedziała, że to są substancje tak zwane antyodżywcze. I kiedy one zaczynają szkodzić? Zaczynają szkodzić wtedy, kiedy zaczynamy podążać za modnymi współcześnie dietami, które nie mają uzasadnienia w naturze. One dają jakieś spektakularne czasami efekty, ale tylko krótkookresowe, natomiast tak do końca nie są dobre i są tworami sztucznymi, jakimiś koncepcjami, które sobie wymyślamy w naszej przemądrzałości względem natury. Dla przykładu, jeżeli ktoś zdecyduje się na dietę wegańską, to oznacza, że najprawdopodobniej będzie sporo spożywał zbóż, roślin strączkowych, orzechów czy nasion, z tego względu, że miałby po prostu niedobory energetyczne. Umarłby z głodu, gdyby tego nie spożywał w sporej ilości. Jeżeli on nie będzie już jadł, ten człowiek, pokarmów odzwierzęcych, to zdecydowanie będzie miał sporo właśnie tych pokarmów, które wymieniłam, a które mają bardzo dużo kwasu fitynowego. Z drugiej strony w jego diecie nie będzie wystarczającej ilości pokarmów, które są bardzo bogate w rozmaite substancje odżywcze o dużej, łatwej przyswajalności przez organizm, czyli nie będzie w tej diecie pokarmów odzwierzęcych. Więc rezultat będzie taki, że pomimo, że ten człowiek połknie gdzieś tam teoretycznie bardzo dużo witamin i mikro i makroelementów, które zdecydowanie laboratoria wskazują, w niektórych na przykład orzechach jest ich pełno, to może tak per saldo mieć niedobory. Właśnie dlatego, że tam będzie też bardzo dużo tego kwasu fitynowego. Więc w tym zakresie jest to groźne i jeżeli mówimy o nadmiarach w zbyt dużych ilościach pewnych substancji, to możemy mówić o ich szkodliwości. Ale tak naprawdę ta zasada dotyczy każdej substancji, którą połykamy, a która zawiera się w naturalnych pokarmach, które naturalnie spożywamy od zawsze. Czyli to nie będzie tylko kwas fitynowy. Jeżeli będziemy na przykład spożywać w nadmiarze wielonienasycone kwasy tłuszczowe typu omega-3 czy omega-6, też może się okazać, że nie jest to dobre. Jeżeli będziemy spożywać w nadmiarze jakichś aminokwasów, czy jakichś witamin, czy czegokolwiek innego, to też nie będzie to dobrze. Cokolwiek, co niezależnie jak nam jest potrzebne naszemu organizmowi, jeżeli będzie spożywane w nadmiarze, będzie chorobotwórcze, czyli można powiedzieć, że w jakimś sensie będzie antyodżywcze. Poza tym istnieją antagonizmy między rozmaitymi związkami chemicznymi, ale zawartymi w naturalnych pokarmach, gdzie jeżeli wprowadzimy nadmiar jednego, to będzie to wywoływało niedobór drugiego. Tak jest na przykład, takie antagonizmy są między rozmaitymi pierwiastkami czy witaminami. I inny przykład. Przykład błonnika to już podawałam, tylko tak już dla podsumowania. Jeszcze raz, błonnik jest i dobry i zły. On w pewnych ilościach i w pewnych warunkach będzie prozdrowotny, a w pewnych warunkach będzie działał w jakimś sensie antyodżywczo, czyli chorobotwórczo, będzie po prostu źle wpływał na nasz organizm. O tym już mówiłam. To zależy właśnie od mikroflory jelitowej. No i to też zależy od tego, co ten błonnik nam ze sobą zabiera, czy tylko witaminy i sole mineralne, czy też na przykład zabiera ze sobą jakieś substancje o szkodliwym działaniu, ogranicza ich wchłanianie. Więc to jest kwestia względna. Przykład amygdaliny, która występuje w migdałach i w pestkach owoców. Tak jak mówiłam, może powstać w naszym organizmie cyjanowodór, który jest zdecydowanie substancją toksyczną, z tym, że z jakichś powodów natura dopuściła występowanie amygdaliny w pokarmach, które naturalnie spożywamy, nie uważamy za trujące i które do pewnego momentu bardzo nam smakują i służą. I spójrzmy chociażby na migdały. Jeżeli zjedlibyśmy migdały w dużej ilości i same migdały, to z pewnością w pewnym momencie nie poczujemy się dobrze. Nie dadzą nam one odpowiedniej energii, dadzą pewne takie zniechęcenie i przestaną nawet smakować.
Natomiast jeżeli te migdały zjemy w małej ilości, od czasu do czasu, albo w lepszej sytuacji dodamy je do jakiegoś innego pokarmu, połączymy, skomponujemy z czymś, z czym wspaniale smakują, komponują się, to wtedy one będą przepyszne, będą dodawać przepysznej, dodatkowej nuty tej naszej kompozycji na talerzu, no i będą w związku z tym nam służyć, bo natura wskazuje nam przez odczuwanie smaku i przez samopoczucie, jakiego doświadczamy po posiłku, na to, czy ten pokarm, czy posiłek nam służy, czy nie. Więc pierwszym takim elementem decydującym o tym, czy to coś nam służy, czy nie, to będzie to, czy to nam smakuje. Oczywiście pod warunkiem, że nasza dieta opiera się na naturalnych pokarmach, bo nie możemy tutaj kierować się smakiem, takimi fałszywymi sygnałami, jakie odczuwamy po spożyciu, powiedzmy, na przykład słodyczy czy alkoholu. To są mylne sygnały, mówię tu tylko o pokarmach naturalnych. Więc wracając do tych migdałów, natura nie bez powodu sprawiła, że te migdały w pewnych warunkach, w pewnych kompozycjach pokarmowych i w pewnych ilościach one nam smakują, a w pewnych sytuacjach przestają nam smakować i przestajemy się po nich dobrze czuć. Więc myślę, że tutaj jest wskazówka i to oznacza, że w jakimś małym stopniu, w jakiejś tam kompozycji pokarmowej ta amygdalina, która przekształca się w cyjanowodór, będzie nam służyć. I bardzo ładny przykład tej dwuznaczności substancji tzw. antyodżywczych to jest przykład tanin, czyli garbników roślinnych. One, tak jak wspomniałam, wyłapują żelazo, inne pierwiastki, łączą się z pewnymi witaminami, łączą się z białkami i tworzą kompleksy białkowo-taninowe, ale z drugiej strony to są polifenole, czyli substancje o działaniu antyoksydacyjnym, czyli są to substancje, które stanowią przeciwwagę dla wolnych rodników. Co więcej, działają one przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo, obniżają glukozę we krwi, a same kompleksy białkowo-taninowe działają ochronnie na jelito i mikrobiotę. I te informacje zaczerpnęłam z książki pod tytułem Żywność a zdrowie człowieka. Ja się tutaj nie pomyliłam, to nie jest książka mojego autorstwa, tylko książka wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pod redakcją profesora Jana Fiedurka. Bardzo ciekawa książka. Ja się nią zainteresowałam tylko poprzez tytuł, gdyż okazało się, że istnieje druga książka o tym samym tytule jak moja własna książka, czyli Żywność a zdrowie człowieka. I tak już tu na marginesie powiem, że to nie jest tak, że ja od kogoś przejęłam tytuł, tylko tak de facto ta książka została wydana po mojej książce. No ale to jest czysty zbieg okoliczności. A przy okazji bardzo się cieszę, że na nią trafiłam, gdyż znalazłam w niej wiele ciekawych naukowych informacji o żywności. I w tej książce znajdziemy rozdział, który mówi o substancjach antyodżywczych, który został napisany przez profesora Fiedurka i te informacje zostały przedstawione w sposób niezwykle, wydaje mi się, ciekawy i obiektywny. Więc tutaj Państwu zacytuję fragment, który dotyczy tanin, czyli tych garników roślinnych. Najpierw pan profesor wymienia te teoretyczne wady tanin, czyli te cechy antyodżywcze, ale później dodaje, cytuję: dotyczy to jednak, czyli to działanie negatywne, dotyczy tylko nadmiernego spożycia garbników. Ale prawdą jest też, że niedokładnie jeszcze wiemy, co w tym przypadku oznacza termin nadmierne, bo nie potrafimy dokładnie określić, jaka jest biodostępność tanin, jak dokładnie przebiega ich wchłanianie, a ponadto mamy własne skuteczne mechanizmy obronne, np. wydzielanie białek bogatych w prolinę w obecności dużych stężeń tych związków. Białka te charakteryzuje zmniejszona podatność na kompleksowanie taninami. Czyli proszę zobaczyć, jak wspaniale organizm sobie potrafi poradzić z tak zwaną antyodżywczością danej substancji i gdy organizm zauważa, że w jego wnętrzu znajduje się szczególnie dużo tanin, to zaczyna wydzielać białka, które mają szczególnie dużo proliny, czyli takiego aminokwasu i to powoduje, że taniny przestają się tak kompleksować, czyli łączyć z białkami, które zawierają prolinę, czyli te specjalnie wyprodukowane białka zaczynają być odporne na taninę, czyli organizm doskonale sobie z tym radzi. To tyle, jeśli chodzi o cytat z profesora Fiedurka.
Natomiast chciałabym jeszcze tak zakończyć ten wątek substancji antyodżywczych i odnieść się do badań, w których mówi się o tych substancjach antyodżywczych w roślinach. I ja się zastanawiam nad tym, jak te badania są przeprowadzane. To znaczy przyznam się, że ja jeszcze z takimi badaniami nie zapoznałam się, natomiast słyszę o nich regularnie od dietetyków, których też słucham, a bardzo niejednokrotnie cenię za ich wiedzę, więc nie mam powodu, żeby myśleć, że takich badań nie ma. Natomiast z mojej wiedzy ogólnej na temat tego, jak wyglądają współczesne badania naukowe, wynika, że te badania eksperymentalne organizowane są w sztucznych warunkach. One nie wiążą się z badaniem rzeczywistości, zastanej rzeczywistości, nie wiążą się z tym, co robił dr Weston Price przez laty. On nie tworzył sztucznych grup ludzi, na których przeprowadzał badania, tylko on badał ludzi, którzy naturalnie byli zdrowi, przebywali w naturalnych warunkach i on po prostu do nich przyjechał i zbadał. Badał, dlaczego są tak zdrowi. On ich nie dobierał, to on do nich przyjechał. Natomiast współczesne badania na ludziach gromadzą ochotników i tak się domyślam, że tu w przypadku wpływu tych substancji antyodżywczych robi się to w ten sposób, że podaje się tym ochotnikom zwiększoną ilość, powiedzmy, pokarmów, które zawierają gojtrynę, czyli tych warzyw krzyżowych typu kapusta, kalarepa, kalafior, brokuł. I prawdopodobnie te osoby zjadają tego w większej ilości niż normalnie by to robiły. Z pewnością w innej ilości niż spożywały te pokarmy ludzie naturalnie się odżywiający, badani przez doktora Price'a kiedyś tam przed laty. Więc ja się zastanawiam, jaka jest wartość tych wniosków, tych wyników badań i wniosków, skoro nawet jeżeli nam wyjdzie, że jeżeli ktoś dużo je kapusty, brokułów, kalafiora i w związku z tym spożywa dużo gojtryny, to dochodzi do upośledzenia hormonów tarczycy, a w konsekwencji do nietoczynności tarczycy. Takie odżywianie się jest tak naprawdę nienaturalne. Więc to grozi tylko osobom tym, którzy zaczynają w ten sposób eksperymentować, czy przechodzą na jakieś wyszukane współczesne diety, które są tworem teorii i jakiejś teoretycznej wyobraźni. To, czy dana substancja wpłynie na nasz organizm negatywnie i jak wpłynie, zależy nie tylko od jej bezwzględnej ilości w naszym pokarmie, ale przede wszystkim od kompozycji biochemicznej, w jakiej się znajduje, przede wszystkim od naturalnej kompozycji biochemicznej, czyli musimy tu wziąć pod uwagę, że powiedzmy ta gojtryna, ona nie jest sama w sobie gdzieś tam wyekstrahowana, jeżeli spożywamy ją w kalafiorze, ale ona jest w otoczeniu innych substancji, które tworzą materię, jaką jest kalafior. Co więcej, taki kalafior dobrze jest spożyć w towarzystwie dobrego tłuszczu, przypraw, ziół, jak również z dodatkiem na przykład jakiegoś pokarmu odzwierzęcego typu jajka czy jakieś mięsko. I wtedy ta gojtryna może jeszcze zupełnie inaczej być wchłaniana i postrzegana przez nasz organizm, niż gdy jest zjadana w czystym kalafiorze, a tym bardziej gdyby była wyekstrahowana. Także tak jak mówiłam, ja nie do końca orientuję się, na czym polegają te badania, czyli co podaje się ochotnikom, ale podejrzewam, że to, co ci ochotnicy spożywają po to, aby dojść do jakichś wyników, wyciągnąć jakieś wnioski, odbiega od takiego naturalnego, spontanicznego, dobrego sposobu odżywiania się. I teraz przejdźmy sobie do pokarmów odzwierzęcych, scharakteryzujmy je. Zaczniemy od ich roli, od ich plusów. Więc tak jak już wspomniałam, one są bogatym źródłem rozmaitych substancji odżywczych typu witaminy, mikro-makroelementy, aminokwasy, kwasy tłuszczowe w całej swojej gamie, jak również wielu innych substancji. I tak jak wspominałam już tutaj, szczególną rolę mają witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, które przede wszystkim znajdziemy w pokarmach odzwierzęcych, a nie roślinnych, czyli witamina A, D, E i K. W pokarmach roślinnych też będziemy mieli całą gamę tłuszczów i wielonienasyconych, jednonienasyconych i przede wszystkim nasyconych. Jeśli chodzi o te wielonienasycone, to być może są Państwo zdziwieni, bo głównie nam się mówi, że kwasy tłuszczowe wielonienasycone typu omega-3, omega-6 znajdują się w roślinach, ale mało słyszymy o tym, że również możemy je odnaleźć w pokarmach zwierzęcych. I pomimo, że będzie ich mniej w tych pokarmach zwierzęcych, to można spokojnie założyć, że będzie ich wystarczająca ilość. Istotne jest, aby one w ogóle pojawiły się w naszej diecie, natomiast one nie muszą występować w dużej ilości, bo nie potrzebujemy ich w dużej ilości. Tak samo w pokarmach odzwierzęcych znajdziemy coś takiego jak kwas foliowy.
On generalnie występuje w pokarmach roślinnych, ale również możemy go znaleźć w pokarmach odzwierzęcych, jak również witaminę C, co jest już może taką ciekawostką, odnajdziemy w pokarmach odzwierzęcych, szczególnie w surowym mleku czy w wątróbce. Nie będzie jej tak dużo oczywiście jak w pokarmach roślinnych, ale też można ją odnaleźć w pokarmach odzwierzęcych, w szczególności jeżeli pokarm pochodzi od zwierząt hodowanych w naturalnych warunkach, czyli jeżeli powiedzmy krowa pasi się na łące, ma dostęp do słońca, jest dobrze odżywiona soczystą trawą, ziołami, to tam z pewnością będzie więcej w jej tłuszczu mlecznym, kwasów omega-3, jak również znajdziemy je w tłuszczu dzikich zwierząt, czy właśnie zwierząt hodowanych w takich naturalnych, otwartych warunkach na trawie pod gołym niebem. Więc pokarmy odzwierzęce, tą wiodącą rolę, jaką mają, to jest rola odżywcza. Są to substancje odżywcze, które są bardzo łatwo przyswajalne przez nasz organizm. Łatwo organizmowi te substancje wydobyć z tych pokarmów, o wiele łatwiej niż z pokarmów roślinnych. I pokarmy odzwierzęce też będą miały wiodącą rolę, jeśli chodzi o płodność człowieka. Jeżeli ktoś ma problemy z płodnością, to przede wszystkim powinien zwrócić uwagę na udział właściwych pokarmów odzwierzęcych w swojej diecie i to dobrego pochodzenia. I tutaj też to, co już wspomniałam przy pokarmach roślinnych, bardzo ważną rolę będzie odgrywał cholesterol, który możemy pozyskać tylko z pokarmów odzwierzęcych, gdyż jest to sterol zwierzęcy. I tak jak już wspomniałam, cholesterol jest między innymi prekursorem hormonów płciowych, a więc tutaj jest bardzo ważna rola cholesterolu w tym, abyśmy mieli dobrą rozrodczość, abyśmy dobrze funkcjonowali w zakresie hormonów płciowych. I kolejna rola pokarmów zwierzęcych, bardzo ważna, to dostarczanie substancji do budowania naszych tkanek, czyli do wzrostu, jak również do regeneracji po jakichś uszkodzeniach. I to wynika z tego, że pokarmy odzwierzęce przede wszystkim dostarczają nam białek i tłuszczu, czyli to, z czego my jesteśmy zbudowani. My nie jesteśmy zbudowani z węglowodanów. My mamy bardzo mało węglowodanów w postaci jakiejś tam dawki glukozy we krwi czy glikogenu, ale tak naprawdę przeważają nas białka i tłuszcze i to właśnie dostarczają nam też pokarmy odzwierzęce. Bardzo ważna kolejna rola pokarmów odzwierzęcych, budują one pewne związki regulatorowe o bardzo ważnym znaczeniu, gdyż związki te składają się z białek albo z peptydów, albo z aminokwasów i są to rozmaite hormony, będą to enzymy, będą to przeciwciała czy neuroprzekaźniki. I jeszcze jedna rola pokarmów odzwierzęcych i to jest podobna rola do pokarmów roślinnych. Pokarmy odzwierzęce również, tak jak pokarmy roślinne, są źródłem energii. Ta energia pochodzi z tłuszczów i z białek, z tym, że ona jest taka, powiedzmy, nie jest to szybka energia. Ta energia się wolniej uwalnia i jest to też wielka zaleta, wielki plus, gdyż ten rodzaj energii nie wpływa na szybkie i duże wzrosty glukozy we krwi, a czasami w ogóle nie wpływa. Także jest to bardzo dobre, alternatywne do węglowodanów źródło energii w przypadku osób, które mają problemy z zbyt wysokim cukrem we krwi albo z insulinoopornością, no i z całą gamą chorób, które się rozwijają na tej podstawie. Jakie są ujemne strony pokarmów odzwierzęcych? Te ujemne strony bym przede wszystkim sprowadziła do białek, a konkretnie do ich nadmiaru. Czyli to, co już wspomniałam przy substancjach antyodżywczych, cokolwiek nie jemy, jeżeli będzie w nadmiarze, będzie chorobotwórcze. Pamiętajmy, że choroby nie wynikają tylko z niedoborów, tak jak nas uczono. Choroby wynikają również z nadmiarów. Już pomijam tutaj udział substancji toksycznych, ale mówię tylko w tym momencie o substancjach odżywczych. Nawet substancje odżywcze potrzebne nam w nadmiarze mogą powodować choroby. I tak będzie w przypadku białek, w przypadku niektórych osób, nie wszystkich. Jeżeli ktoś jest młodą osobą, która zażywa dużo ruchu albo wykonuje jakąś regularną pracę fizyczną, ten nadmiar białek nie będzie problematyczny. To znaczy ona będzie mogła jeść dużo białek i nie będzie to nadmiarowe, gdyż ona spożytkuje te białka. Natomiast jeżeli ktoś już nie jest może taki młody, albo jeżeli chorujemy, mamy pewne infekcje, stany zapalne, jeżeli mamy bardziej siedzący tryb życia, to bardzo łatwo o przedawkowanie białek. I one będą nam służyć do pewnego momentu, a od pewnego momentu mogą działać wręcz prozapalnie. I jakby ta bezwzględna ilość białek odzwierzęcych, bo o tych mówię tutaj, będzie problematyczna, jak również mieszanie białek w ciągu dnia, nadmierne mieszanie. Co to oznacza? Jeżeli powiedzmy w ciągu dnia będziemy jedli i mięso,
i jajka, i ryby, i mleko bądź jego przetwory, albo jakąś taką inną kombinację, 2 albo 3 z tych białek zwierzęcych w jednym dniu, to też gdzieś tam będzie to nas nadmiernie obciążać. Białka generalnie są bardzo dużym wyzwaniem dla całego procesu metabolicznego. Są wyzwaniem dla wątroby i dla nerek, to znaczy nie są czymś, co powoduje choroby wątroby czy nerek, natomiast wymaga od nich pracy. I żeby te organy dobrze funkcjonowały na swoich najwyższych obrotach, to człowiek musi być w pełni zdrowy, musi być w odpowiedniej kondycji, bym tak powiedziała, bo oczywiście w pewnych chorobach zwiększenie podaży białka będzie wskazane, więc to jest jeszcze względne, jakie mamy choroby, ale w pewnych stanach te białka nie będą nam służyć. I tak będziemy to też odczuwać, natura da nam o tym znać, mianowicie w pewnych stanach chorobowych, w pewnych stanach osłabienia nie będziemy mieli ochoty na białka zwierzęce. Więc tutaj się też najlepiej tym kierować, ale dobrze jest też mieć wiedzę teoretyczną, że nadmiar białek w pewnych sytuacjach nie będzie nam służył. Jeśli chodzi o tłuszcze i ich nadmiar, tu myślę, że nie musimy się tego obawiać, dlatego że organizm doskonale sobie z tym nadmiarem radzi. Z reguły nadmiar tłuszczu usuwany jest już na poziomie przewodu pokarmowego wraz z kałem, co też można stwierdzić w toalecie, więc tutaj nie powinno być większego problemu. Większym problemem jest nadmiar białek czy nadmiar pokarmów roślinnych glukogennych. I jeszcze jedna taka wada pokarmów odzwierzęcych, w szczególności jeżeli jesteśmy na diecie typowo odzwierzęcej, gdzie marginalizujemy pokarmy roślinne lub zupełnie je odrzucamy, u niektórych ludzi taka dieta prowadzi do chronicznych zaparć. I być może nie dzieje się to tak w przypadku każdego człowieka, natomiast musimy się liczyć z tym, że możemy doprowadzić do takiego stanu, co oczywiście nie jest zdrowe. I teraz w podsumowaniu, które jest chyba najważniejsze w dzisiejszych rozważaniach, co jeść, czy iść bardziej w kierunku strony wegańskiej, czy bardziej w stronę diety karniwora, czy gdzieś po środku, czy ma to być sam środek, czy gdzieś może bliżej pokarmów roślinnych albo bliżej odzwierzęcych, co wybrać. Więc może tak, zacznę od tych skrajnych diet. Czy one w ogóle mają jakieś uzasadnienie? Ja już dzisiaj o tym wspominałam. W przypadku diety typowo roślinnej, na której nie mamy w ogóle pokarmów odzwierzęcych, czyli w przypadku diety wegańskiej, owszem, ona ma swoje uzasadnienie, jeżeli będziemy ją traktować jako post tymczasowy. Post w związku z tym, że ona nie dostarcza nam wszystkich substancji odżywczych. Ona jest bardzo dużym ograniczeniem i dlatego możemy ją śmiało określić jako post. Post leczniczy. Będzie ona przez pewien czas nam oczyszczać organizm i jakby zwalniać go od przyswajania substancji odżywczych, więc w jakimś sensie ten organizm będzie odpoczywał od przyswajania, w założeniu, że on ma jeszcze jakieś swoje zasoby i w tym czasie może się bardziej skupić, skoncentrować na oczyszczaniu się. Więc jak najbardziej w takim zakresie ta dieta może być stosowana i z drugiej strony dieta oparta tylko na pokarmach odzwierzęcych również może nam posłużyć w pewnych stanach chorobowych, w szczególności gdy mamy dysbiozę jelitową i taką dietę zaleca właśnie w takich różnych stanach niedyspozycji sama dr Natasha Campbell-McBride, z tym, że ona dodaje tutaj taki mały wyjątek z zakresu pokarmów roślinnych, jakim są soki z kiszonek. I ja tutaj jak najbardziej się pod tym podpisuję. Na takiej zasadzie możemy taką dietę przeprowadzić i ona będzie wtedy pełniła rolę wybitnie odżywczą, gdyż żeby nasze pewne mechanizmy się uregulowały, pewne procesy metaboliczne, enzymy, reakcje wewnątrz organizmu, które będą prowadziły do regeneracji organizmu, potrzebne są wszystkie ważne, istotne dla naszego organizmu elementy odżywcze typu witaminy i pierwiastki, jak również aminokwasy czy kwasy tłuszczowe i wtedy taka dieta będzie wspaniale się sprawdzać. Z tym, że pamiętajmy, ona jest też bardzo dużym ograniczeniem, bo z niej wykluczamy w zasadzie wszystkie rośliny, a więc ją również możemy nazwać postem, a więc jest to wtedy dieta tymczasowa, bo post ze swej natury zawsze jest ograniczony w czasie. I taką manipulację, bym powiedziała, dietetyczną możemy zastosować u osób ze szczególnie ciężkimi chorobami, na przykład u osób chorych na nowotwór. Tutaj w pierwszym rzędzie proponowałabym spróbować zastosowania diety wegańskiej w ograniczonym czasie, z tego względu, że podłożem nowotworu jest zanieczyszczenie organizmu substancjami szkodliwymi, a więc taka dieta wegańska w pierwszym etapie wiązałaby się z procesem oczyszczania organizmu z tych szkodliwych substancji.
No ale później należałoby uruchomić procesy regeneracji, które wymagają substancji odżywczych, więc w następnym etapie można by było wprowadzić pokarmy odzwierzęce. I albo w czystej postaci kolejnego postu, zupełnie odmiennego, w postaci właśnie samych pokarmów odzwierzęcych z dodatkiem soku z kiszonek, albo z małym dodatkiem roślin, a z jakim, no to już nie będziemy się teraz zgłębiać, bo to jest osobny wątek, ale chciałabym tutaj też bardzo mocno podkreślić, że w przypadku osoby z nowotworem absolutnie jest tu potrzebny nadzór dietetyczny i lekarski i bardzo proszę, żeby to, co ja tutaj sugeruję w zakresie diety, nie stosować na własną rękę, tylko zawsze indywidualnie się skonsultować, bo to, jak długo post roślinny czy post na diecie odzwierzęcej ma trwać, to zależy od danego przypadku i w ogóle, czy ma uzasadnienie jeden czy drugi post w przypadku danej osoby chorej na nowotwór, to jest już indywidualna decyzja i absolutnie należy to przeprowadzać, takie manipulacje dietetyczne pod nadzorem specjalisty. Więc omówiłam tutaj te dwie skrajne sytuacje, czy w ogóle warto czasami skorzystać z diety wegańskiej, a czasami z diety typowo odzwierzęcej, więc tak. Natomiast co pomiędzy? Tu pomiędzy to będzie większość ludzi wpadać i czym się kierować. Więc jak najbardziej moje zalecenie dietetyczne, zostajmy gdzieś pomiędzy, niekoniecznie po środku. Czasami możemy być bliżej diety roślinnej, czasami diety odzwierzęcej i to zależy. Od czego to zależy? Przede wszystkim, żebyśmy mogli zdecydować, w którym miejscu jest dla nas dobra dieta, powinniśmy przejść na pokarmy całkowicie naturalne, czyli zrezygnować z przemysłowo wyprodukowanych tzw. produktów spożywczych. To jest pierwsza rzecz. Co to nam da? Przede wszystkim przejście na pokarmy naturalne zapewni nam wysoką gęstość odżywczą naszej diety w porównaniu do diety opartej na produktach spożywczych. To jest jeden warunek. Dwa, najczęściej, jeżeli będziemy szukać dobrego źródła pokarmów naturalnych, to będzie się to wiązać z tym, że zmniejszymy ilość pozostałości pestycydów czy środków farmakologicznych, które znajdują się w naszym pożywieniu, jeśli ich w ogóle nie wyeliminujemy. Nie wiem, czy jest możliwa całkowita eliminacja substancji szkodliwych w naszym pożywieniu, bo one będą się znajdować chociażby w żywności ekologicznej z przypadku, ze środowiska, ale w dużo mniejszym zakresie. Więc to jest podstawa. Jeżeli przejdziemy właśnie na taką naturalną dietę opartą na pokarmach naturalnych, zmienią nam się smaki i uruchomi się nasz instynkt. I to jest podstawa do podjęcia decyzji co do tego, co ma się znaleźć na naszym talerzu. Czy więcej roślin, czy więcej pokarmów odzwierzęcych. I jeżeli uruchomią się nam te nowe smaki, nowy sposób odczuwania smaków i nasz naturalny instynkt, taki jaki mają jeszcze dzieci, to wówczas zauważymy, że czasami będziemy mieli bardziej ochotę iść w stronę pokarmów roślinnych, a czasami odzwierzęcych. Czasami nam będzie odpowiadać, że przez pół roku głównie będziemy jeść pokarmy odzwierzęce z niewielkim dodatkiem roślin, a czasami odwrotnie. I to jest fantastyczne, to można obserwować u dzieci i powiem tak, najlepszym dietetykiem i przewodnikiem będzie wówczas nasz własny organizm, który właśnie w przepiękny sposób przekazuje nam sygnały w postaci odczuwania smaku, ochoty, jak również poprzez sygnały, jakie nam wysyła po zjedzeniu posiłku. My po danym posiłku czujemy się dobrze albo źle, albo neutralnie. Ważne, żeby tak komponować naszą dietę, żebyśmy czuli przypływ energii, albo przynajmniej, żebyśmy się czuli neutralnie. Nie może nas posiłek w jakikolwiek sposób osłabiać. Jeżeli nas osłabia, albo jeżeli nas wzmacnia, to jest bardzo ważny sygnał co do tego, jak należy kształtować naszą dietę. I jeżeli będziemy się tym kierować, to okaże się, że ta nasza dieta będzie zmienna w dłuższym okresie czasu. I o to właśnie chodzi. My lubimy mieć wszystko poukładane, z góry założone i część ludzi powie, nie odpowiada dieta typowo roślinna, inni typowo surowa, jeszcze inni typowo odzwierzęca. Są różne kombinacje tych teorii i ludzie lubią się tego kurczowo trzymać, a to jest pułapka. Więc bardzo ważne, żebyśmy nie trzymali się teorii współczesnych, różnych mód na różne sposoby odżywiania, a skierujmy bardziej uwagę na to, co nam mówi nasz organizm, na dialog z naszym organizmem. I jeszcze jedna bardzo ważna wskazówka. Starajmy się spożywać tylko to, co spożywali nasi przodkowie na tym terenie, gdzie mieszkamy, czyli w naszym klimacie, na naszej szerokości geograficznej, bo to nam będzie najbardziej służyć. Oczywiście nie chodzi mi tutaj o jakieś znowu kurczowe trzymanie się tej zasady, bo ja sama lubię od czasu do czasu spożyć banana czy pomarańcze,
ale robię to sporadycznie i tak naprawdę sam instynkt mi podpowiada, ciągnie mnie najbardziej do tego, co jedli moi przodkowie. I wtedy powrócimy do tego, czym żywili się ludzie, których badał dr Weston Price. Ja tutaj dla tych, którzy nie wiedzą, o kim mówię, o jakich badaniach mówię, odsyłam do mojej playlisty dr Weston Price, jak również do mojej książki, już mojego autorstwa Żywność a zdrowie człowieka. I tam szczegółowo omawiam diety różnych społeczności, które odwiedzał dr Price na całej kuli ziemskiej. I te społeczności różnie się odżywiały, dlatego że każda z nich mieszkała w innych warunkach klimatycznych, w innym rejonie geograficznym, a łączyła ich jedna rzecz. Wszyscy byli doskonale zdrowi i wszyscy byli odizolowani od cywilizacji, co oznacza, że nikt z nich nie jadł przetworzonych tzw. produktów spożywczych. Nikt z nich nie chodził do sklepu po żywność. I jeżeli będziemy się tego trzymać, to naturalnie ta dieta nam sama się ukształtuje, ten nasz jadłospis. I teraz jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna uwaga. Dr Price nigdy nie natrafił na społeczność, która by była ściśle wegańska czy nawet wegetariańska. Jeśli nawet natrafił na społeczność, w której diecie przeważały rośliny, na przykład niektóre plemiona afrykańskie tak miały, to tam przynajmniej oni spożywali insekty. I nie mówię tu bynajmniej o modzie na spożywanie insektów, jaka teraz jest promowana w naszym rejonie w Europie, czy być może w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o naturalne insekty, które od dawna ci ludzie jedli, czyli gdzieś tam w Afryce pokolenia wcześniej jedli. To był ich naturalny pokarm, naturalnie występujący, a nie gdzieś hodowany w sztucznych warunkach. O tym mówię i to nie oznacza, że my mamy jeść insekty, tylko mówię o tym, że nawet jeśli dr Price trafił na społeczność, w której diecie przeważały pokarmy roślinne, to tam zawsze był element jakiś odzwierzęcy. Pamiętajmy, że dieta odzwierzęca to nie jest koniecznie jedzenie mięsa. To będzie jedzenie jajek, to będzie jedzenie ryb, różnych stworzeń morskich, to będzie spożywanie mleka i jego przetworów. No i to na przykład zamiast takiego typowego mięsa może być spożywanie insektów w przypadku tych plemion, niektórych plemion afrykańskich, bo też w Afryce znajdowały się i do dzisiaj istnieją plemiona, których podstawą diety jest mięso. Są to plemiona koczownicze. I teraz słynni Eskimosi, którzy są przytaczani przez zwolenników diety karniwora, to nie jest tak, że oni jedli tylko pokarmy odzwierzęce, tak jak się mówi, argumentuje. Tak naprawdę, tak jak dr Price nie natrafił na społeczność typowo wegańską czy nawet wegetariańską, tak samo nie natrafił na społeczność, która żywiłaby się tylko i wyłącznie pokarmami odzwierzęcymi. I teraz na dowód tego zacytuję Państwu fragment mojej książki Żywność a zdrowie człowieka, w której przytaczam odkrycia doktora Westona Price'a. I jeśli chodzi tutaj o społeczność Eskimosów, oni oczywiście w ich diecie przeważały ryby, różne stworzenia morskie, tłuszcz foczy, dzikie zwierzęta, mięso dzikich zwierząt, ale również tutaj sobie podkreśliłam na potrzeby tego nagrania, nieliczne wprawdzie, ale pokarmy roślinne, które znajdowały się w ich diecie. I były to krasnorosty morskie, czyli rodzaj glonów, inne rośliny wodne, dalej warzyw u nich nie było dużo, ale jakaś tam ilość była, nasiona, orzechy, więc coś, co ma bardzo dużo gdzieś tam potencjalnie kwasu fitynowego i jest wysokokaloryczne, ma dużo energii takiej roślinnej, owoce jagodowe, w tym żurawina, zimą pokarmy roślinne mrożone lub zakonserwowane w tłuszczu foczym, na przykład płatki kwiatów, szczaw. Więc tym samym chciałabym obalić mit na temat Eskimosów, że oni odżywiali się wyłącznie pokarmami odzwierzęcymi. Także w ostatecznym podsumowaniu życzę Państwu własnych ciekawych odkryć w zakresie własnej diety. U każdego z Państwa ta dieta będzie inna, co więcej ona nie będzie stała dla jednego człowieka. Każdy z Państwa zorientuje się w czasie, że ta dieta będzie się zmieniać i to jest wspaniałe, dlatego że nie będziemy jeść monotonnie, a przy tym będziemy bardzo zdrowi. Czasami ta dieta znajdzie się pośrodku pomiędzy pokarmami roślinnymi a zwierzęcymi, czasami będzie bliżej, tak jak w przypadku Eskimosów, pokarmów odzwierzęcych, a czasami bliżej pokarmów roślinnych. Może być też okresowo ściśle wegańska, nic nie szkodzi. Ważne, aby nasza dieta kształtowała się, jeszcze raz to podkreślę, poprzez nasze naturalne odczucia, obserwacje, samoobserwacje, a nie jakieś mody i teorie. Dziękuję za uwagę. Tytułem postscriptum.
Na miniaturkę do tej audycji wybrałam zdjęcie posiłku. Posiłku, który składa się z sałatki jarzynowej i z jajek. Sałatka znajduje się po jednej stronie, jajka po drugiej, a pomiędzy nimi widać duży czerwony znak zapytania. Ten znak zapytania związany jest z tym, że wielu ludzi ma dylemat, co wybrać. Czy iść bardziej w kierunku diety wegańskiej, czy może zupełnie zrezygnować z roślin i skoncentrować się jedynie na pokarmach odzwierzęcych. A tak naprawdę ten znak zapytania powinien zniknąć, gdyż to, co wykazuje moja praktyka, zarówno prywatna, jak i zawodowa, a także moja intuicja, samoobserwacja, wskazuje na to, że posiłki najlepiej skomponowane, które nam służą, po których dobrze się czujemy, to są posiłki, których jest miejsce zarówno na pokarmy roślinne, jak i odzwierzęce. Oczywiście w audycji przedstawiłam pewne zabiegi dietoterapeutyczne, które polegają na czasowej rezygnacji z pokarmów roślinnych bądź pokarmów odzwierzęcych, ale są to zabiegi, podkreślam, tymczasowe, krótkotrwałe, które mają charakter specyficznego postu, a tutaj mówię bardziej o docelowym sposobie odżywiania się, który ma zapewnić nam zdrowie. To zdjęcie pochodzi z mojego e-booka, nad którym właśnie pracuję i który zamierzam ukończyć za mniej więcej rok. Tytuł e-booka: Przykłady posiłków na cały rok. W e-booku znajdą Państwo zdjęcia naszych autentycznych, rodzinnych posiłków, które pojawiają się na naszym stole. Zdjęcia robię codziennie, niezależnie od tego, czy mamy dzień roboczy, czy weekend, czy święta. Zamierzam ten e-book wydać w maju 2025 roku i mam nadzieję, że nic nie przesunie tego terminu. E-book ma być praktycznym narzędziem, który pozwoli Państwu właściwie komponować posiłki, a także planować je z łatwością w taki sposób, aby one Państwu służyły, aby pomogły wyjść z ewentualnej choroby lub utrzymać zdrowie, a przy tym utrzymać również wysoki poziom energii każdego dnia.